Cześć, witam Was ponownie. Wiele osób korzysta z mleka ze sklepu, tak zwanego świeżego, przy domowej produkcji serów, ze względu na to, że nie macie dostępu do mleka wiejskiego lub nie chcecie z takiego korzystać. Dzisiaj zrobiłem dla Was taki mały test, powiedzmy prowizoryczny eksperyment i porównałem 5 mlek świeżych, chłodzonych ze sklepu. Pod lupę wziąłem mleko Go Bio z Biedronki o podwyższonej zawartości tłuszczu, to jest 3,9% tłuszczu. Mleko z Piątnicy, również świeże, chłodzone, o zawartości 3,9% tłuszczu. Mleko z Kauflandu, no taka ich własna marka. Również jest to mleko świeże, chłodzone. Mleko Łaciate, również świeże. I mleko Pilos. Mleko Pilos z Lidla, myślę, że każdy na tym mleku, myślę, że wiele osób na tym mleku robiło swoje sery. No i chciałem porównać, jak każde z tych mlek zachowuje się podczas produkcji. Wiadomo, nie jest to eksperyment laboratoryjny, więc to wszystko są takie, powiedzmy, że moje odczucia, ale chciałem, żebyście jak najlepiej mogli zobaczyć, jakie są różnice pomiędzy tymi mlekami, jeżeli w ogóle jakiekolwiek są. Poza tymi mlekami dwoma pierwszymi 3,9, każde kolejne ma 3,2% tłuszczu. Jeśli chcecie zobaczyć, jak wyglądał ten test, to zapraszam. Mam tutaj przygotowane 5 pojemników z mlekiem. Każdy z tych mlek to jest tak zwane świeże chłodzone ze sklepu. I tak, pod jedynką będzie to mleko Go Bio z Biedronki. Chciałem znaleźć mleczną dolinę, ale byłem w 2 Biedronkach i w żadnej nie było ani jednej butelki mlecznej doliny. Była tylko mlekowita, ewentualnie to Go Bio, więc wziąłem 1 litr. Dwójeczka to jest Piątnica Bio. Jedno i drugie ma 3,9% tłuszczu. Trójeczka to jest mleko Łaciate. Czwórka to jest mleko świeże z Kauflandu, jakaś ich taka własna marka. I piątka to jest Pilos. Mleko świeże z Lidla. Każde mleko zostało podgrzane do około 35 stopni. No i jak widać w każdym jest 35. Podgrzewałem je w tych pojemnikach w kąpieli wodnej. Do każdego pojemnika dodam teraz chlorek wapnia w ilości 0,2 ml na 1 litr mleka, czyli takie standardowe 2 ml na 10 litrów mleka. Dokładnie mieszamy. I do każdego mleka dodam również kultury mezofilne, po to, żeby podpuszczka miała idealne warunki do działania. Jeżeli to mleko nam się minimalnie ukwasi, te bakterie zaczną działać, wtedy podpuszczka będzie miała łatwiej, żeby to mleko skoagulować. No i musimy to wszystko teraz wymieszać. I zamykamy pojemniki.
poprzednim filmie mówiliście, że nie wycieram łyżki ani termometru, czy nie dezynfekuję pomiędzy poszczególnymi mlekami. Szczerze mówiąc, przy takim teście, bo jak sami widzicie, to nie jest test jakiś profesjonalny, laboratoryjny, to nie ma znaczenia. Tym bardziej, że są to te same substancje, to w każdym pojemniku jest mleko, więc nawet jeżeli dostanie się jakaś mikroskopijna ilość, bo szczerze mówiąc, to nawet nie jest 1 ml. To, co może zostać na łyżce czy na termometrze, co przykładam do następnego mleka, to nie zaburzy w ogóle tego testu. Teraz to mleko muszę przełożyć do pojemnika z ciepłą wodą, tak żeby cały czas mleko miało ciepło i nam się nie wychłodziło. I teraz to mleko zostawiamy w tym pojemniku z wodą, żeby miało ciepło, na 60 minut. Dobrze, minęła godzina. Ja w międzyczasie wymieniłem wodę, żeby mleko cały czas miało ciepło. I po tym czasie dodałem podpuszczkę. Na czas działania podpuszczki nie będę tych pojemników wyciągał z wody, tak żeby cały czas miało ciepło. Będę dodawał 0,2 ml podpuszczki cielęcej, takiej jak zazwyczaj używam przy produkcji serów, to jest 1 do 17 tysięcy. Podpuszczkę mam lekko rozcieńczoną wodą, tak samo jak wcześniej miałem chlorek wapnia rozcieńczony wodą, z tego względu, że taka mała ilość w zasadzie zostałaby na ściankach pojemnika. Teraz dodaję i dokładnie, ale krótko mieszamy, standardowo jak przy produkcji serów. Czyli w zasadzie wszystko tu wygląda tak jak przy standardowej produkcji, tylko skala jest o wiele mniejsza. Dobra, mleko uspokoimy i dodajemy podpuszczkę do kolejnego. Times don't fly too high. Be sure to keep them out. Teraz mleko z podpuszczką zostawimy sobie na 30 minut i po tym czasie sprawdzimy, jak wygląda skrzep, czy powstał, jakie są różnice pomiędzy każdym z tych mlek, jeżeli w ogóle jakieś będą. Więc widzimy się za 30 minut. Minęło 30 minut. I teraz zobaczymy sobie, czy powstał skrzep, jak jest mocny i czy są jakieś różnice pomiędzy poszczególnymi mlekami. Więc tak. No tutaj jest, więc myślę, że we wszystkich będzie, bo każdy z tych mlek było świeże. Jest. Tutaj też. Tutaj też. I tutaj. Wyjmiemy sobie teraz te pojemniki z wody. Woda nam nie będzie już potrzebna, bo nie będziemy tego dalej podgrzewać. Be sure to keep them out in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world, but keep the sky on your mind. No i dobra, mleko numer 1. No widać, że ten skrzep jest dosyć mocny.
Mleko numer 2. No tutaj dużej różnicy nie widać. Tutaj jest podobnie. No i na pierwszy rzut oka, jak na razie te wszystkie mleka zachowują się praktycznie tak samo. No dobra, pokroimy sobie teraz skrzep w kostkę, zostawimy na kilka minut i zobaczymy, czy gdzieś serwatka będzie uciekać. Wiecie co, wyłączyła mi się kamera i dopiero przy ostatnim pojemniku zobaczyłem, że nie nagrywa. Wszystkie skrzepy pokroiłem w taką kostkę trochę drobniejszą niż centymetr. Może Wam pokażę. No niestety, ale ze względu na to, że ta kamera się wyłączyła, no nie widzieliście tego, jak kroiłem, no ale możecie mi zaufać, że rzeczywiście pokroiłem w bardzo podobną kostkę. Jak na tą chwilę, jeżeli chodzi o samo krojenie, to powiem Wam, że każde z tych mlek zachowuje się praktycznie tak samo. Ja nie widzę żadnej różnicy. Co prawda nie jest to jakość jak przy mleku surowym czy mleku takim pasteryzowanym wiejskim, ale jeśli byśmy porównywali właśnie stricte sklepowe, tak jak to teraz robimy, to na tą chwilę wygląda to identycznie. Zamkniemy sobie teraz pojemniki na kilka minut i zobaczymy, jak to wygląda po chwili. Minęło 5 minut i teraz będziemy mieszać skrzep, czyli już taki będzie test dokładniejszy. Będziemy mogli zobaczyć, czy to się rozpyla, czy naprawdę są jakieś różnice. I teraz każdy pojemnik zamieszamy sobie delikatnie kilka razy. No i na tą chwilę, tak samo jak wcześniej, no nie widzę żadnej różnicy pomiędzy tymi mlekami. Te dwa były, tak dobrze, jedynka, dwójka to były mleka 3,9. Jedno to było Go Bio z Biedronki, drugie to było Bio z Piątnicy. Bardzo możliwe, że jedno i drugie mleko jest robione przez Piątnicę z tego względu, że butelki wyglądały identycznie. Tylko etykieta się zmieniła, wiadomo jak to w dyskontach. No i gdyby nie to, że te dwa są bardziej tłuste od całej reszty, no to w zasadzie nie byłoby żadnej różnicy. W ciemno nie widziałbym żadnej różnicy. Teraz spróbujemy to zamieszać dosyć intensywniej, czyli tak jakby roztrzepać.
No i tutaj jeżeli chodzi o taką odporność na intensywne osuszanie, no to te dwa mleka, czyli te 3,9 bio, widać, że są dużo delikatniejsze. Znaczy nie wiem, czy to będziecie widzieć na kamerze, ale tutaj powstała taka drobniutka kaszka. Myślę też, że ze względu na to, że są bardziej tłuste, może ten skrzep aż tak mocno nie trzyma. Ale te trzy pozostałe mają odrobinę grubsze ziarna. Szczególnie ostatnie, to akurat jest Pilos. Tutaj właśnie jeśli chodzi o takie mocne roztrzepanie tego skrzepu, no to tutaj pozostały największe kawałki. Zostawimy to sobie znowu na kilka minut. Zobaczymy, jak serwatka wyjdzie na górę. No i teraz po kilku minutach zobaczymy sobie podobnie, jak to wszystko wygląda. No tutaj widać, że serwatki niewiele się wydobyło na wierzch. Tutaj podobnie. No tutaj jest troszkę więcej, czyli ten skrzep odrobinę bardziej siadł. Tutaj. Dobra, pokażę Wam jeszcze, może będzie lepiej widać jak przełożę to ten skrzep na chustę. Po łyżce dosłownie. No tutaj widać, że to jest takie naprawdę drobne. Tutaj podobnie. Tutaj już są troszkę grubsze. Tutaj też. I tu. Spróbuję to jeszcze raz dokładnie wymieszać, tak bardzo intensywnie. No i choćbym chciał, żeby było inaczej, to te dwa mleka bio o wyższej zawartości tłuszczu stały się taką kaszką. I tutaj w zasadzie w tej kolejności, jak mamy pojemniki ułożone, te dwa są bardzo zbliżone, ale zdecydowanie ziarno jest grubsze niż tutaj. I ostatni pojemnik, czyli Pilos, no ziarno jest największe. Tutaj też możecie zobaczyć po kolei na chuście. Teraz spróbujemy to przełożyć sobie do foremek serowarskich i zobaczymy, czy serwatka w dobrym tempie odpływa. Tutaj mam foremki ponumerowane. Mam nadzieję, że coś w tych foremkach zostanie. Do każdej przełożę po jednej łyżce, jednej chochli. No tutaj zobaczcie, że dużo też spłynęło. Czyli to ziarno jest takie drobne, że przelatuje przez dziurki w foremce.
może po jeszcze jednej. No i zostawimy to sobie na, nie wiem, 10-15 minut i po tym czasie zobaczymy. Ale już w tym momencie jest tak, jak Wam mówiłem, że te dwa mleka są najdrobniejsze. Powstało najdrobniejsze, najbardziej delikatne ziarno, delikatny skrzep. I tutaj w tych trzech mlekach jest bardzo podobnie. Ziarno jest trochę większe, ciężej było to rozbić na taką drobną kaszkę. Minęło 15 minut i teraz możecie zobaczyć, że tutaj jest jeszcze takie bardzo delikatne. Tutaj również. W zasadzie wszystkie są delikatne, ale nie aż tak. No i tutaj przy tych trzech mógłbym się pokusić nawet na wyjęcie tego. Widzicie? No jest mega delikatne, raczej nie uda mi się tego przerzucić do formy z powrotem. No ale już jakąś formę ten ser łapie, może jednak spróbuję. No a z tymi... Ups. Widzicie, że to wszystko się rozpadło. To też jest kwestia tego, że tamte mleka, te dwa pierwsze mają wyższą zawartość tłuszczu. No ale mimo wszystko, jakbym miał wybierać, to do produkcji sera wybrałbym któreś z tych trzech mlek. Widzimy się za chwilę w podsumowaniu. Podsumowując, wszystkie mleka zachowywało się podobnie podczas produkcji. Po dodaniu podpuszczki skrzep powstał w takim samym czasie. Na pierwszy rzut oka podczas krojenia wszystkie mleka zachowywały się tak samo, każdy skrzep był tak samo mocny. Natomiast jeśli chodzi już o obróbkę skrzepu, czyli mieszanie, czy nawet takie intensywne mieszanie, no to tutaj już było widać znaczące różnice. I zacznę od pierwszego. Jeśli chodzi o mleko Go-Bio z Biedronki, czyli to o zawartości 3,9% tłuszczu, no to tutaj podczas takiego intensywnego mieszania widać było, że ze skrzepu powstaje taka drobna kaszka i ciężko by było to fajnie osuszyć. Jeśli chodzi o mleko numer 2, czyli Bio z Piątnicy, również o zawartości 3,9% tłuszczu, no to tutaj podobnie jak przy mleku numer 1 powstaje taka drobna kaszka podczas intensywnego mieszania. Jeśli chodzi o mleko z Kauflandu, mleko łaciate i mleko Pilos, no to tutaj będę mówił o tych trzech razem, bo zachowywały się bardzo podobnie. Podczas mieszania i nawet takiego intensywnego mieszania widać było, że ten skrzep jest trochę mocniejszy niż przy tych mlekach bio.
Myślę, że to jest też ze względu na troszkę niższą zawartość tłuszczu, ale obróbka takiego skrzepu byłaby dużo łatwiejsza. Mogliście też zobaczyć po przełożeniu do foremek, że dwa pierwsze mleka, czyli te, z których wyszła taka drobna kaszka, no odsączały serwatkę dużo wolniej. Nawet jeżeli chciałem to obrócić, no to wszystko rozpadło mi się w rękach. Jeśli chodzi o mleko z Kauflandu, mleko łaciate i mleko Pilos, no to tutaj po 15-20 minutach byłem w stanie nawet jakoś tam to obrócić. Aczkolwiek, no tak jak wspominałem wcześniej, jest to test prowizoryczny, nie wszystko było tak jak trzeba, bo powinienem ten skrzep, to ziarno serwarskie dużo dłużej osuszać i dopiero przełożyć do formy. Ewentualnie poczekać dłużej na obrócenie. No ale chodziło mi o to, żeby Wam pokazać, jak w takim samym czasie te wszystkie mleka się zachowują i jakie są różnice. Moim zdaniem, jeśli będziecie robić ser z mleka ze sklepu, to śmiało możecie wybrać Pilosa, łaciate, mleko z Kauflandu lub nawet każde inne mleko z napisem świeże, bo różnice były nieznaczne. Na tych mlekach bio o większej zawartości tłuszczu również Wam wyjdzie ser, ale pamiętajcie, że skrzep będzie trudniejszy w obróbce i będzie dużo łatwiej pylił. Dzięki, że obejrzeliście do końca i zapraszam do kolejnych filmów.